nie jest Wiedźmina opisanie. To opis szarańczy, która pojawiła się w okolicach Zwierzyńca w 1711 roku. Mieszkańcy tych rejonów własnymi rękami wyplenili ją, zabijając około 29 000 litrów owadów i zbierając ponad 1,5 tysiąca ich jaj na mega jajecznicę. Szarańcza może liczyć nawet 50 miliardów osobników. Jak myślisz, ile ludzi w chwili obecnej żyje na Ziemi? Aby ułatwić zapis informacji na temat szarańczy, można posłużyć się postacią wykładniczą zawierającą liczbę z zakresu od 1 do 10 pomnożoną razy liczbę 10. Podstawa potęgi posiada wykładnik w postaci liczby całkowitej. Zapis w postaci wykładniczej odbywa się zgodnie z podanym wzorem. Stosując programy komputerowe, można spotkać się z zapisem w postaci naukowej, w której podstawa potęgi 10 zastępowana jest dużą literą E. Postać wykładnicza przydaje się do opisu wielkości bardzo dużych i bardzo małych, z którymi spotykamy się w fizyce. Postać wykładnicza ułatwia porównanie wielkości między sobą, np. masy albo długości. W ten sposób możemy zdać sobie sprawę, jak wielki jest nasz egocentryzm w skali wszechświata i jak niewiele w nim znaczymy. Przeprowadzając pomiary w astrofizyce czy fizyce cząstek elementarnych, rodzą się kolejne pytania na temat sposobu działania świata. W tej krótkiej animacji przedstawię skalę Drogi Mlecznej, galaktyki, w której znajduje się Układ Słoneczny. Zacznę od porównania masy Ziemi i najbliższej nam gwiazdy – Słońca. Masa Słońca jest około 330 000 razy większa niż masa Ziemi. Aby wyobrazić sobie masę Drogi Mlecznej, zrobię sześcian złożony z 1000 słońc. Połączę ze sobą 1000 takich sześcianów i otrzymam 1 000 000 słońc. Zrobię jeszcze większy sześcian zawierający 1 miliard gwiazd. Teraz zrobię paletę, na której umieszczę 10 warstw sześcianów, po 6 sztuk w każdej warstwie. Jest to około 4% masy naszej galaktyki. Szacuje się, że 1% stanowi gaz znajdujący się w przestrzeni międzygwiezdnej. Pozostałe 95% masy może należeć do ciemnej energii, o której wiemy tylko tyle, że istnieje. Ta wielka, niczym drapacz chmur wieża pokazuje nam skalę między masą Ziemi, Słońca i galaktyki Drogi Mlecznej. Gdybyśmy chcieli zapisać masę Drogi Mlecznej za pomocą liczby, pewnie trudno byłoby zmieścić jej wartość w jednej linijce w zeszycie. Oczywiście jest to tylko szacunkowa masa naszej galaktyki, ale pokazuje skalę porównawczą między masą Ziemi a masą galaktyki. Co ciekawe, galaktyka, w której żyjemy, nie jest jakoś szczególnie duża w porównaniu do innych, które odkryliśmy. Innym wygodnym sposobem zapisu wielkości bardzo dużych, wielokrotności, i bardzo małych, podwielokrotności, jest zastosowanie przedrostków. Megapiksele, gigabajt, dekagram, kilometr czy decybel są dobrze znane i posiadają w swojej nazwie odpowiedni przedrostek. Stosowanie przedrostków umożliwia zastąpienie liczby 10 do potęgi odpowiednią literką. Dzięki temu, kupując telefon, nie musimy mówić, że mamy matrycę 1,8 razy 10 do potęgi 8 piksela. Wystarczy powiedzieć, że matryca posiada 108 megapikseli, a każdy już wie, że to dużo. Przynajmniej na chwilę obecną. Wykonując obliczenia, musimy pozbyć się przedrostków w jednostkach, zamieniając je na postaci wykładnicze lub zapisując wartość wielkości fizycznej w postaci zwykłej liczby. Zabieg ten jest często niezbędny, dlatego też ważnym jest, by kumać sposób usuwania i dodawania przedrostków do jednostek. Umieć też trzeba tabelę przedrostków SI. Są różne sposoby na ich nauczenie. Można na przykład zapamiętać takie zdanie wymyślone przeze mnie na poczekaniu. Tomek gamer Minecrafta kupił herbatę dla dziewczyny, co mu nabiła poziom. Teraz wystarczy pamiętać, że każda literka to symbol przedrostka, a prawie każdy kolejny symbol obniża potęgę liczby 10 tak jakby o 3. Zaimek
Mu składa się z dwóch przedrostków, mili i mikro. Mając już orientacyjną wiedzę o symbolach i mnożnikach, wypadałoby umieć je przeliczać. Sposób przeliczania pokazywałem w moim innym filmie, ale że ma on już trochę lat na karku i trąci myszką, postanowiłem wykonać te przekształcenia raz jeszcze. Weźmy sobie taki na przykład dysk terabajtowy. Chcemy dowiedzieć się, ile dysk 1,5 terabajtowy ma bajtów. Patrzymy na tabelę. Bajt jest jednostką bez przedrostka. Różnica między potęgami wynosi 12. Przesuwamy się z lewej do prawej, więc będziemy w taki sam sposób przesuwać przecinek z lewej do prawej strony o 12 pozycji. W miejsce okienek dopisujemy zera i mamy wynik. Sprawdźmy teraz, ile dysk 1,5 terabajtowy ma megabajtów. Różnica między potęgą tera a mega wynosi 6. Przesuwamy się w prawą stronę w tabeli, więc i w prawą stronę przenosimy przecinek o 6 pól. W puste miejsca dopisujemy 0. Zróbmy teraz coś innego. Chcę dowiedzieć się, ile liczy sobie w metrach bakteria o rozmiarze 320 mikrometrów. Między potęgą 0 a potęgą -6 jest 6 różnicy, ale tym razem przesuwam się w lewo zgodnie ze strzałką. Przesuwam w takim razie przecinek o 6 w lewo i wypełniam puste pola zerami. Pamiętajmy, by przed przecinkiem też dorzucić 0. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Chcę wyrazić 10,4 mm w decymetrach. Pomiędzy milimetrem a decymetrem mamy odległość albo różnicę w potędze równą 2. Przechodzimy w tabeli od prawej do lewej strony, tak jak pokazuje strzałka, więc przecinek będę przesuwał też w lewą stronę o 2 miejsca. Teraz dopisuję brakujące zera, choć jedyne co mogę dopisać to 0 przed przecinkiem i cyfrą 1. Jak widzicie, przekształcanie jednostek wyposażonych w przedrostki wcale nie jest takie trudne. Trzeba umieć porządnie tabelę, a jeszcze lepiej przygotować ją sobie wcześniej w głowie lub na papierze. Jest to takie must have, jeśli chcecie dobrze rachować na fizyce, chemii czy innym przedmiocie zawodowym, z którym się stykacie w szkole i na studiach. Gdy wartość wielkości fizycznej zapisanej w notacji wykładniczej będziemy chcieli zmienić na taką, która posiada inną jednostkę, to postępujemy podobnie jak poprzednio, co zademonstrowałem na tych kilku przykładach. Podsumowując dzisiejszą lekcję, możemy powiedzieć: wartości fizycznych wielkości możemy zapisywać za pomocą liczb w postaci wykładniczej albo z pomocą przedrostków. Stosując postać wykładniczą, pamiętamy, by zapisywana liczba mieściła się w zakresie od 1 do 10 i była pomnożona razy wykładnik o potędze liczby całkowitej. Spotkać można też zapis naukowy z literą E. Zapisując wartość fizyczną wyposażoną w przedrostek jednostki, musimy znać wartość mnożnika tego przedrostka. Zamiana przedrostków odbywać się może w 3 krokach. Sprawdzamy odległość zwaną też różnicą między potęgami przedrostków, ustalamy kierunek przesunięcia, a znając kierunek przesuwamy przecinek o wyznaczoną odległość, natomiast w puste pola wpisujemy zera. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłem i tradycyjnie żebrze o lajki i subskrypcje. Jeśli ktoś chce poświęcić się bardziej, może wesprzeć mnie też w inny sposób. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie filmu. Cześć!